Gdy myślisz o Cyprze, co przychodzi Ci do głowy? Bo u nas było różnie. Dzisiaj po spędzeniu tutaj 17 dni mamy już wyrobione zdanie na temat wyspy. Myśleliśmy, że to kolejna przypominająca greckie wyspy miejscówka. W tym filmie skupiamy się na Cyprze Wschodnim, bo tutaj spędziliśmy większość czasu. Przygotuj się więc na odkrycie 17 atrakcji, które zupełnie zmieniły nasze zdanie o tym miejscu. Jak bardzo się myliliśmy. Wspomnimy też pobliskie atrakcje Cypru Północnego, czyli tureckiej części, bo one zrobiły na nas bardzo duże wrażenie i z pewnością nie chcielibyśmy ich pominąć, zwiedzając Cypr. Podoba nam się. Fajne, zupełnie inne takie klimaty. Tutaj przyjeżdżały gwiazdy, światowe gwiazdy. Żeby rozkoszować się cudownymi widokami w luksusowych hotelach, najlepszych restauracjach. Nie są one daleko, a zdecydowanie warto je zobaczyć. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku najciekawsze nasze ulubione atrakcje Cypru Wschodniego. Ale od początku. Pierwszym miejscem, o którym chcemy wspomnieć, to Cavo Greco. Przylądek Cavo Greco jest najdalej wysuniętą na południowy wschód częścią wyspy i jest to bardzo popularna atrakcja wśród odwiedzających. Cały obszar przylądka z uwagi na swoją niepowtarzalną i piękną roślinność został parkiem narodowym. Teren jest ogromny i można go eksplorować na wiele sposobów. Jednym z najpopularniejszych będzie trekking. Warto się tutaj przejść całą tą trasą wzdłuż tego całego wybrzeża, bo jest pięknie. Podczas spaceru z pewnością nie zabraknie zapierających dech w piersi widoków. Zobaczcie, ale piękne kościoły, klimaty takie typowo greckie. Kościół Agios Anargiri to bajecznie umiejscowiony uroczy kościółek w kolorach tak bardzo charakterystycznych dla architektury greckiej. Kościół jest na skalnym wybrzeżu, z którego rozpościera się piękny widok na morze. Moi drodzy, tutaj warto przyjechać chyba wcześniej rano, tak jak my przyjechaliśmy, nie było nikogo w tej chwili. Już są tutaj tłumy, tak jak za nami widać. Są tu również schody, po których można zejść i przyjrzeć się z bliska tej majestatycznej, błękitnej, przejrzystej wodzie. Te skały, te wybrzeża na Morzu Śródziemnym są bajeczne. Samo wnętrze kościoła jest bardzo piękne, warto więc wejść do środka i przyjrzeć się ścianom bogato zdobionym ikonami, freskami i religijnymi elementami dekoracyjnymi, które są typowe dla prawosławnych cerkwi. Kolejna miejscówka tutaj, którą warto zobaczyć, jest dosłownie z 5 minut drogi na pieszo od tego kościółka, w którym byliśmy, a nazywa się Crow's Arch. Piękny, naturalny most skalny swą nazwę wziął od kształtu, który rzekomo przypomina zagięte skrzydło wrony. Most powstawał na przestrzeni tysięcy lat, a jego wyjątkowy kształt formował wiatr i erozje morskie. Niestety nie można po nim chodzić, jest ogrodzony, no i się nie dziwię, bo ten kamień wygląda jakby był pęknięty w pół gdzieś tam na środku. Blue Lagoon to piękna, błękitna laguna, której kolor hipnotyzuje. Taki kolor błękitny wody to zawsze wspaniały widok. Gdzie nie jesteśmy, czy to na Blue Lagoon na Malcie, czy gdzieś tam w Grecji, czy tutaj, no cudownie to wygląda i zawsze cieszy oko. To miejsce można odwiedzić z brzegu lub wybrać się tam jedną z wycieczek niewielkim statkiem, których z Protaras czy Ayia Napa wypływa całkiem sporo. Oczywiście w regionie Cypru Wschodniego nie można pominąć samego Cape Greco, czyli wzniesienia, z którego klifów rozpościera się chyba najpiękniejszy widok na pobliskie Ayia Napa. Ależ cudowny kolor wody. Zdecydowanie miejsce jest warte spaceru, bo widoki są zapierające dech w piersiach. To miejsce powinno się nazywać Cypress Hill. Drzewo kochanków to miejsce bardzo popularne na ślubne sesje. Piękne, samotne, stare drzewo pośrodku praktycznie niczego i dwie ławeczki w jego cieniu. Może nie jest to jakaś wielka atrakcja sama w sobie, ale ma swój uroczy klimat. Jeśli tłumacz działa poprawnie, to jest drzewo jałowiec. Teraz jedziemy na jaskinię. Mamy tam nadzieję, że tam również będziemy sami. Morskie jaskinie, do których można zejść i strzelić sobie fajną fotkę. No moi drodzy, dla takich chwil warto wstać o 6 rano. Zaraz przy wjeździe do Ayia Napa, jadąc z Protaras, znajduje się park rzeźb, który zdecydowanie warto odwiedzić. Park rzeźb w Ayia Napa powstał w 2014 roku, czyli stosunkowo niedawno i znajdziecie tutaj rzeźby artystów z Europy, m.in. z Hiszpanii, z Ukrainy, z Białorusi, z Mołdawii, także warto wpaść, bo rzeźby są naprawdę piękne, warto odwiedzić to miejsce z rana bądź wieczorem, bo wtedy będzie najchłodniej. Nie ma tutaj żadnych drzew, nie ma cienia. W środku dnia będzie tutaj naprawdę prawdziwy pieróg, że tak powiem. Niedaleko parku rzeźb jest kolejna dość popularna atrakcja turystyczna, czyli Love Bridge. Most Miłości jest kolejnym naturalnym arcydziełem. Jeśli chcesz uniknąć tłumów, to również warto tutaj wpaść wcześnie rano, Nie ma, Łukasz, chyba nikogo. Chyba się udało. Cudownie. ale uprzedzam, że wtedy kolor wody nie jest jeszcze taki piękny jak w pełnym słońcu w środku dnia. No coś za coś.
Wygląda pięknie, po prostu wyżłobiony wodą, wiatrem, naturalny most ze skały i ten cudowny przesmyk, przez który widać piękną wodę Morza Śródziemnego. Cypr to oczywiście też piękne plaże. Miejsc do wypoczynku jest tu bez liku, a zdecydowanie tą najpiękniejszą będzie Nisi Beach w Ayia Napa. Trzeba w końcu jakąś plażę odwiedzić, bo jesteśmy tutaj już ponad tydzień, 0 dnia plażowania. Dla niektórych to może wydawać się dziwne, ale dla nas Standard, tak. standard. Parking przy samej plaży kosztuje 3 euro za cały dzień. Praktycznie wszystko na tej plaży macie, bar z muzyką, tutaj hotele są przy samej plaży, palmy, piękna woda. Co prawda w kwietniu jeszcze dosyć chłodna, chociaż Natalia już się kąpała. Piękna zatoka, bajeczna woda, beach bary, restauracje, leżaki. Woda jest orzeźwiająca, co nie? Tak, taka jak w Bałtyku w sumie mniej więcej, no. Ale na pewno czystsza i piękniejsza, To na pewno. przejrzysta. Zdecydowanie warto też wybrać się do Larnaki. Jest to większe miasto i jeśli zatrzymujesz się we wschodniej części wyspy, to prawdopodobnie na tutejszym lotnisku wylądujesz. Bardzo fajny klimat na ta Larnaka. Muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się, że duże miasto tak ładnie będzie tutaj wyglądało. Larnaka to spora ilość atrakcji. My wymienimy tylko kilka, które udało nam się zobaczyć, bo niestety na wszystkie nie starczyło czasu. Póki co jest bardzo ładne. Na pewno jest fajna promenada i warto ją odwiedzić, bo jest blisko do plaży, są leżaki, bary, restauracje i piękna taka kaskada palm wzdłuż się ciągnie i to naprawdę bardzo imponująco wygląda. To jest to trzecie największe miasto na wyspie, a tutaj śmiało można się wybrać na wakacje, jak ktoś lubi i poplażować, ale mieć blisko do większych miast, gdzie jest więcej, nie wiem, restauracji, może atrakcji i tak dalej, nie? Myślę, że warto zobaczyć Słone Jezioro, gdzie o niektórych porach roku można spotkać flamingi. Ponoć w sezonie suchym, tutaj jak jest gorąco, latem, to tutaj widać bardzo dużo soli. W tej chwili troszkę, tak na piasku, po bokach, także jak będziecie w sezonie pełnym, to pewnie będą widoki jeszcze ciekawsze. Tak, jest to podobno również świetne miejsce, aby obserwować ptaki migrujące. Tutaj robią sobie często przystanek, wędrując z Europy do Afryki. No ale niestety w tym okresie tutaj nic nie widać. Podobno są tu nawet flamingi. Teraz nie ma. Niestety nie mamy szczęścia do flamingów. Nie. Przy jeziorze jest też meczet Hala Sultan Tekke. Meczet jest niezwykle istotnym miejscem w kulturze muzułmańskiej, bo właśnie tu spoczywają zwłoki ciotki samego Mahometa, która uległa wypadkowi na Cyprze i zmarła po niefortunnym upadku z muła. Jeżeli chcecie zwiedzić meczet od środka, to pamiętajcie, żeby założyć długie spodnie, nawet mężczyźni. Ja nie zostałem wpuszczony, bo nie mam długich spodni. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć w Larnace jest cerkiew świętego Łazarza. To właśnie na Cypr Łazarz przypłynął po tym, jak zmartwychwstał i na wyspie sprawował funkcję biskupa przez kilkadziesiąt lat. To tutaj prawdopodobnie został pochowany Łazarz i na jego domniemanym grobie został wybudowany ten kościół. Bardzo ładny. Widok majestatycznej budowli na tle błękitnego, wiosennego nieba z kwitnącymi drzewami w tle zrobił na nas bardzo duże wrażenie. Jest to jeden z najważniejszych zabytków Larnaki, którego nie można pominąć zwiedzając miasto. W krypcie kościoła można zobaczyć grób Łazarza, jednak jego zwłoki nie spoczywają w tym miejscu. Klasztor znajduje się na 700-metrowym wzniesieniu tuż za nami. Jest to jeden z najważniejszych, o ile nie najważniejszy klasztor prawosławny na Cyprze. Widok tego majestatycznego zabytku na szczycie wzgórza o tej samej nazwie zrobił na nas ogromne wrażenie. Około godzina jazdy od Paralimni i znaleźliśmy się w zupełnie innym otoczeniu. Tu zaczynają się już tereny górskie, widać wzgórza, wzniesienia, powietrze jest inne, chłodniejsze, rześkie i przyjemne. Jest piękny zapach tych drzew. Nie wiem, czy ty to czujesz. Czuję, cudowny, no. Ojejku, taki świeży. No pięknie pachną te drzewa. Widoki są przecudowne. Warto tu przyjechać chociażby dla samych widoków. Klasztor został założony przez cesarzową Helenę w IV wieku przed naszą erą. Przed przyjazdem w to miejsce koniecznie zapoznaj się z dokładnymi godzinami otwarcia, bo możesz trafić akurat na przerwę i nie wejść do środka. Nasza przygoda się kończy tutaj, przynajmniej filmowa przygoda, bo zobaczcie, nic tu nie można mieć, ani telefonów, ani kamer, ani GoPro. Zanim przejdziemy do najciekawszych moim zdaniem atrakcji, wspomnę jeszcze o targowisku, które samo w sobie atrakcją nie jest, ale ceny, na jakie tu trafisz, już jak najbardziej. Tak niskie ceny ja dawno nie widziałem. Pomarańcze euro, ogórki, pomidory euro i cytryny za darmo. Idealne miejsce dla osób, które zatrzymują się w apartamencie i mają dostęp do kuchni. A propos apartamentów, jeśli szukasz ciekawego miejsca do zatrzymania się na Cyprze, to koniecznie zobacz nasz odcinek o tym, jak zorganizować wyjazd na Cypr na własną rękę. Jest tam informacja, jak znaleźć piękne apartamenty i nawet mamy kod rabatowy, aby móc je wynająć ze zniżką. Link do tego filmu znajdziesz na ekranie końcowym i w opisie pod tym filmem.
Teraz kilka miejsc w północnej części Cypru, które nie są daleko od Protaras, Paralimni czy Ayia Napa i zdecydowanie warto się tam wybrać. To właśnie te miejsca zapamiętałem najbardziej. No jesteśmy oficjalnie po stronie okupowanej przez Turcję. Ubezpieczenie na 3 dni na naszego Suzuki Alto kosztowało 20 euro. Kontrola paszportowa, ubezpieczenie i jesteśmy poza Unią. Warto tutaj wyłączyć sobie dane, bo tutaj już będą koszta. Varosza. Naszym głównym i najważniejszym celem wyprawy na północ było miasto Famagusta i jego dzielnica Varosza. Jakże fascynująca i zarazem przykra była to dla nas wizyta. Niegdyś perła Morza Śródziemnego, kurort wakacyjny odwiedzany przez ludzi z całego świata, w tym gwiazdy Hollywood. Przyjeżdżała tutaj Elizabeth Taylor czy Neil Armstrong i to było w latach 60. bardzo popularne turystyczne miejsce zwane Copacabaną Morza Śródziemnego. Czy też perłą Morza Śródziemnego. Do 2020 roku miejsce było dostępne wyłącznie dla żołnierzy tureckich. Dziś dzielnicę można zwiedzać, lecz wciąż należy poruszać się tylko wytyczonymi ścieżkami, z których nie można zbaczać. Ależ smutne miejsce, takie ciche, gdzie tu normalnie powinny bawić się dzieci. Ludzie powinni siedzieć w restauracjach, robić zakupy, załatwiać sprawy w urzędzie, a jest tak cicho. Wciąż pełni emocji zwiedzamy dalej, a jest co zwiedzać. W tętniącej życiem części miasta Famagusta trafiamy w okolice meczetu. To się nazywa tak, Lala Mustafa Pasha Mosque. Jest to największy średniowieczny obiekt w mieście, który został przebudowany na meczet. Zwiedzanie wnętrza jest płatne. Jakie uliczki tutaj są fajne, takie, to są też bardzo turystyczne miejsca. Się nie spodziewałem tego po północy. Nie wiedziałem, czego w ogóle się możemy spodziewać, jak się okazuje. Tutaj też musi przyjeżdżać sporo turystów. Pachnie takim kepsem zarąbistym. Myślę, że północna część Cypru to zdecydowanie też miejsce, które warto odwiedzić. Jeżeli wynajmiesz sobie samochód, jeżeli nie, to Maciej, który wynajmuje apartamenty, też pomaga ogarnąć takie wycieczki z przewodnikiem. Ale myślę, że tak czy inaczej na pewno warto wpaść, bo podoba nam się. Fajne, zupełnie inne takie klimaty. W ogóle w tej części obowiązuje turecka lira, waluta, ale widzimy, że często w jakichś takich turystycznych miejscach można również płacić euro. Meczet. Modlitwa. Ale powiem Ci, lubię, to taki klimat robi, co nie? Kolejnym miejscem, które odwiedzamy jest Miejsce świętego Barnabasa. Jeśli dobrze to wymawiam po polsku. Co się śmiejesz? Co się stało? Barnabasa? kościół świętego Barnaby. Miejsce gdzieś zupełnie pośrodku niczego, ale panuje tu tajemnicza, mistyczna i niezwykle kojąca atmosfera. Jakoś ciężko to nawet opisać słowami, ale odwiedziliśmy te wszystkie miejsca, mając z tyłu głowy kawał historii z nimi się łączący i to niesamowicie nas fascynowało. Józef, który został przez apostołów nazwany Barnabą, urodził się w starym mieście Salamina, które dziś znajduje się na terenie Cypru Północnego. Święty Barnaba to po Łazarzu już druga osoba, której ślady spotykamy na Cyprze, która znała osobiście Jezusa. Tak, Barnaba tutaj przypłynął na Cypr, aby szerzyć chrześcijaństwo. Wstęp tutaj kosztuje 50 lir, czyli euro z haczykiem, nie jest źle. Kolejnym celem naszej wyprawy na północ jest starożytne miasto Salamina. Cypr to również dużo historii antycznej. Tutaj korzenie sięgają czasów po wojnie trojańskiej. Niegdyś najważniejsza i najbardziej majętna część wyspy, dziś fascynująca strefa archeologiczna. Jednym z najistotniejszych punktów strefy jest oczywiście teatr antyczny, który w latach swojej świetności mógł pomieścić nawet 15 000 widzów. W V i IV wieku przed naszą erą miasto było stolicą wyspy i ważnym ośrodkiem handlowym. Salamina z wielkim trudem podniosła się po trzęsieniu ziemi z IV wieku. Była odbudowywana, jednak ostatecznie w VII wieku wynieśli się stąd wszyscy mieszkańcy po tym, jak teren najechali Arabowie. Zanim wybierzecie się na północną stronę Cypru, pamiętajcie, żeby pobrać sobie mapy offline Google Maps, bo tutaj internetu unijnego nie będzie, czyli nie będziecie mogli w roamingu sobie za darmo śmigać po internecie, tylko będzie to pewnie kosztowało fortunę. Niektóre z tych miejsc tworzą niesamowity klimat wyspy, który tak bardzo przypadł nam do gustu. A która z atrakcji najbardziej Tobie się spodobała? Daj nam znać w komentarzach. Jeśli myślisz o odwiedzeniu Cypru, zobacz, jak to zrobić w języku polskim, bez biura podróży, tanio i przyjemnie. Wszystkiego dowiesz się z filmu Cypr na własną rękę, który już wyświetla się na ekranie. Kliknij i do zobaczenia tam. Cześć!